Dobra, słuchajcie, wszyscy o to pytają, mailują, piszą, co jest grane. Insta360X5 czy to nowe DJI Osmo 360? Którą kamerę do cholery mam kupić? Koniec z tym, koniec zgadywania. Mam obie, przetestowałem je w boju i teraz powiem Wam, jak jest naprawdę. Bez ściemy, jedziemy. Spójrzcie na to, budowa, obie są solidne. DJI czuć jak czołg, Insta jest zwinna. W DJI obawiam się tylko, że będę dość często brudził soczewki. W Insta jest to mniej prawdopodobne. Można zawsze te soczewki przetrzeć, nawet należy je przecierać przed każdym nagraniem. Nie będziemy ich przecież głaskać, będziemy nimi tworzyć. Aha, i wielkie dzięki dla sklepu truction.pl, który podrzucił mi DJI Osmo 360 do porównania z moją Insta360X5. Przejdźmy do tego, co ma znaczenie. To, co przykuło moją uwagę na pierwszy rzut oka, to otwieranie portu ładowania. W Insta360 nie ma żadnego zabezpieczenia, natomiast w Osmo 360 jest zabezpieczenie dodatkowe, należy przesunąć i wtedy dopiero odsunąć klapkę. Kwestia prędkości uruchamiania się kamery. No, Osmo 360 trochę szybciej tutaj działa. Patrzcie, ile funkcji jest dostępnych w Insta360. No niestety w Osmo nie mamy takich możliwości i takiego wyboru. Czas na pierwsze porównujące kadry 8K versus 8K. Czy to w ogóle ma znaczenie? Spójrzcie, stanąłem specjalnie w cieniu, żebyście mogli lepiej zobaczyć, jak to wygląda. A co jeśli zajdzie słońce? To jest prawdziwy test. Tutaj macie tryb standardowy 8K. Ale poczekajcie jeszcze chwilkę, pokażę Wam, jak wyglądają tryby nocne. Tutaj robi się już ciemniej, ale dalej nagrywam w trybie normalnym 8K. Dobra, 8K w standardzie mamy za sobą. A teraz to, co najważniejsze, Super Night od DJI i Pure Video od Insta360. To będzie prawdziwy test. To tutaj zarabia się pieniądze. Ludzie, zobaczcie na to. No i jak? Macie już swojego faworyta, jeśli chodzi o obrazki? Ale zobaczcie jeszcze na stabilizację. Przejeżdżam przez tory, możecie porównać od razu, jak to wygląda. Sprawdźcie jeszcze, jak wygląda gra świateł. Na górze kamera DJI Osmo 360, na dole Insta360X5. No i dalej jedziemy po ciemku. Który według Was obrazek wygrywa? Biegacie, jeździcie, nie możecie mieć trzęsącego się wideo. Koniec, kropka. Jest rok 2025. Jeśli Wasza kamera nie ma dobrej stabilizacji, to już przegraliście. Teraz to jest standard. Niesamowite kadry to dopiero wychodzą z 3-metrowego kija Selfie Stick. A Wy sami ocencie, jak Wam się podobają obrazki. Kolory, gra cieni, stabilizacja. Dajcie znać w komentarzu. Teraz coś, o czym 99% z Was zapomina. Dźwięk. Będziecie mieli możliwość posłuchania nagrań z jednej i drugiej kamery. Test dźwięku. Teraz kamery leżą około metr ode mnie. Test dźwięku. Raz, dwa, raz, dwa. Teraz kamery leżą około metr ode mnie. Test dźwięku. Raz, dwa, raz, dwa. Trzymam kamery w rękach. Teraz szumi wiatr. Test dźwięku. Raz, dwa, raz, dwa. Delikatny powiew wiatru. Raz, dwa, test dźwięku. Trzymam kamery w rękach. Teraz szumi wiatr. Test dźwięku. Raz, dwa. Delikatny powiew wiatru. Raz, dwa, test dźwięku. To może coś z trybów kreatywnych. Bullet time. To jest bajer. Taki content to jest viral. To jest coś, co ludzie udostępniają. DJI próbuje, ale Insta ma w tym doktorat. Czas pracy na baterii?
Pomimo deklaracji Insta360 o dłuższej żywotności baterii, niestety nie odkryłem tutaj jakichś diametralnych różnic. Ale wiecie, gdzie tak naprawdę zaczyna się magia? Bo hardware to tylko połowa równania. Druga połowa to aplikacja, workflow. Jeśli edycja będzie upierdliwa, nie zrobicie tego, koniec. Obie apki posiadają podobne funkcje do edycji, natomiast apka od Insta jest pełną fabryką AI, szablony. Jest tak naprawdę dla twórców, którzy cenią sobie szybkość. Ciach, ciach, gotowe, publikuj. A kto wygrywa? Ten, którego materiał będzie pierwszy w sieci, a nie będzie go dopieszczać przez 3 dni. No dobra, może pora na jakieś finalne podsumowanie. Tak naprawdę wybór między tymi dwoma tytanami rynku kamer 360 zależy od specyficznych priorytetów użytkownika. DJI Osmo 360 stawia na surową jakość obrazu i specyfikację techniczną. Większa matryca, wyższa rozdzielczość zdjęć 120 megapikseli i możliwość nagrywania w 8K przy 50 klatkach na sekundę dają przewagę w profesjonalnych zastosowaniach. Wbudowana pamięć 128 GB to duży atut, a 10-bitowy profil kolorów docenią osoby zajmujące się zaawansowaną postprodukcją. Jest to wybór dla tych, którzy poszukują absolutnie najwyższej możliwej jakości technicznej. Natomiast Insta360X5 koncentruje się na wszechstronności, wytrzymałości i dojrzałym ekosystemie. Chociaż ustępuje DJI w niektórych parametrach na papierze, oferuje niezwykle dopracowany produkt. Kluczową przewagą są wymienne osłony obiektywów, co znacznie zwiększa spokój ducha podczas użytkowania w ekstremalnych warunkach. Dłuższy czas pracy na baterii, z tym bym trochę polemizował, natomiast większa wodoodporność bez obudowy oraz niezwykle intuicyjne oprogramowanie do edycji sprawiają, że jest to bardziej praktyczny i odporny na błędy wybór do codziennego, dynamicznego nagrywania. A teraz chcę usłyszeć Was, bez owijania w bawełnę. W komentarzach powiedzcie mi, za kim jesteście i co wybieracie. Chcę zobaczyć bitwę, a jeśli ten film dał Wam jakąkolwiek wartość, wiecie co robić. Udostępnijcie go jednej osobie, która się waha. Do dzieła. Oczywiście linki do kamer znajdziecie w moim biokanału lub opisie do filmu.